Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakup korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź lewą, kupuj na Enewie. A wy, ja witam serdecznie w nowej serii, pełnoprawnej serii z Hearts of Iron 4 na modyfikacji Great War Redux. Seria, która była jeszcze planowana przed DLC-kiem, a tym samym była jeszcze planowana i wymyślana z zamiarem, że pójdzie na główny kanał przed banicją. Niestety stało się jak się stało. Dzisiaj jesteśmy tu oto na głównym kanale i tu oto ta seria się pojawi. Ta pełnoprawna seria z, mam nadzieję, pięknym, genialnym pomysłem na piękne lorowe Totalenkrigi, mianowicie z ziemi francuskiej do Polski na Great Warze. Plan jest taki, że zaczynamy rozgrywkę jako w Hancja. W Hancja, tam jest data startowa chyba 1910. Przechodzimy pierwszy raz w życiu Great War'a po stronie Ententy w sumie, bo zwykle to były Niemcy, Austro-Węgry i tak dalej, Osmanie. Ale pierwszy raz zagramy po stronie Ententy i to Francją. Wymusimy na Kaiserze, tak, będziemy bić Kaisera po jego kesku, będziemy bić Kaisera po kesku i wymusimy na Kaiserze uczciwy traktat wersalski, z którego to wykluje się Polsz. Jak tylko wykluje się Polsza, przechodzimy z Francji na Polskę i tą Polszą tam potem gramy, bo Polsza tam potem będzie miała wojnę z bolszewikami i dookoła będzie toczyć Totalenkrigi o stworzenie drugiej RP. Także taki jest plan na rozgrywkę. Zaczynamy jako Francja, wygrywamy jako Francja Great War'a, a że Great War Redux daje możliwość grania tam w tych późniejszych etapach, gramy potem Polską na późniejszym etapie. Przełączymy się po prostu naszą Rzeczpospolitą kochaną. Ale powiem wam, że na Great Warze to już dawno nie miałem przyjemności zagrać, także mam nadzieję, że to będzie piękny powrót, piękne wspomnienie, nawiązanie do dawnych serii, jak się to kiedyś klikało Hojczana, jeszcze na starym kanale, tak tutaj myślę, że również machniemy piękną seryjkę na Great Warze i powspominamy sobie, jak kiedyś to było i napiszemy nową historię z ziemi francuskiej do Polski. Teraz do pytania, dlaczego nie wzięliśmy Włochy do tego scenariusza, bo Włochy, jak patrzyłem, to mają średnie drzewko, nie mają kontentu, a Francja coś tam nawet posiada, więc zrobimy z ziemi francuskiej do Polski. Zanim jeszcze zaczniemy naszą fabułkową, lorową serię z ziemi francuskiej do Polski, szybka informacja o tym, że teraz tu na tym głównym kanale, gdzie teraz jesteśmy, udało się uruchomić opcję wspierania na YouTubie, więc jak ktoś chce wykupić sobie wspierającego, to jest teraz taka możliwość. Wspierający, przypominam, daje dostęp do tych wszystkich serii dla patronów, co były wcześniej. Macie dostęp do Discorda dla patronów, bierzecie udział w multikach jak chcecie, gdzie tam sobie organizujemy co tydzień. No i te wszystkie inne pierdoły typu emotki i tak dalej, to wszystko będzie dostępne dla tych, którzy zdecydują się na wspierających, także polecam i dziękuję za całe wsparcie, a my przechodzimy na naszą francuską epopeję. Francusko-polską epopeję. O, wielki Totalenkrиг. Zmierzymy się w końcu z Kaiserem po drugiej stronie barykady. No dobrze, z racji tego, że to będzie pełnoprawna seria, nie będziemy się zamykać w jednym odcinku, tylko zrobimy sobie z tego porządną serię, tak jak się kiedyś robiło, to po pierwsze tak, mamy 1910, czyli preludium do Wielkiej Wojny. Mamy Entente w postaci sojuszu z Rosyją. Co się stanie z Rosyją, to każdy wie. Mam nadzieję, że po prostu wyklują się Sowieci i skryptowo, fabułkowo potem jak przejdziemy na Polskę, to czeka nas wojna na wschodzie, jako Polsza. A Brytyjczyków jeszcze w Entencie oczywiście nie ma. I teraz tak, jeżeli chodzi o Great Warowe drzewko, to Francja coś tutaj posiada i posiada nawet ambitne rzeczy. Widzę, że nawet posiada współdzielone drzewko ze swoim papetem w Indochinach. Zastanawiałem się, którą ścieżką pójdziemy. Jeżeli sobie klikniemy, to historyczna ścieżka jest tutaj. No ale historyczna ścieżka, ja bym tu trochę poddymił, ja bym tu troszeczkę podkręcił te tempo, a właściwie możliwości, jakie daje ta modyfikacja. I tu, tak jak spojrzymy w lewo, to mamy taką ścieżkę czerwonych. I pomyślałem sobie, że spróbujemy zmontować czerwoną Francję, zwłaszcza, że Francja posiada jakąś mechanikę parlamentu, gdzie za pomocą partii politycznych i różnych rzeczy zaraz... Jeszcze nie mam pojęcia, co to jest, jak to działa, tylko zobaczyłem, że coś takiego jest, więc myślę, że będzie fajnie tutaj wprowadzić, zakładam, czerwonych w postaci SFEO, władzy. Kurde, sporo się te Great War'y pozmieniały. Kiedyś jak grałeś Great War'a, to miałeś jeden cel narodowy, robiłeś go 70 dni, dostawałeś infrastrukturę. A teraz zobacz jakie tu rzeczy na tym Great War Reduxie się pozmieniały. Dobra, to wszystko trzeba będzie poogarniać. Mamy masę rzeczy, a przede wszystkim mamy wojnę. Na start jako Francja, uwaga, jeszcze przed wojenną Francją mamy, uwaga, wojnę z Wadajem. Jak kiedyś był Dervish State, jak pamiętacie, chyba na NZIG-owej wersji Great War'a,
był Dervish State, który niszczył ekonomię United Kingdom i Dervish State zapisał się w memach. Tak, teraz Francja ma swoją wojnę z Wadajem, tym oto potężnym Wadajem. Nie mam pojęcia, czym nieszczęsny Wadaj sobie zaskarbił wojenną uwagę w Hancji i nie mam pojęcia, dlaczego my jako Francja walczymy tutaj pośrodku niczego, bez żadnych surowców, fabryczek, ani strategicznie ważnych prowincji. Tu nie ma niczego. Tu nie ma niczego tak bardzo, że nawet attrition nie ma. Myślałem, że tu chociaż attrition będzie, a tu nic nie ma. To tak bardzo nic nie ma, że nawet attrition nie ma. No cóż, każdy ma swojego Dervish State'a. Tylko drzewko się nie zmieniło. To jak drzewko było w tych wszystkich Great Warowych modach ubogie, tak widzę, że dalej jest ubogie i pewnie szybko dojdziemy do momentu, że nie będzie co badać i będziemy raszować albo nie wiem, jakieś samoloty, albo jakieś czołgi. 800 dni będziemy prowadzić badanie, bo sloty badawcze nie będą miały de facto co robić. Szkoda. O cholipka, ty! Oni przecież zupdate'owali Great Warowe, rozumiesz, reduksy do tych najnowszych DLC-ków hojczanowych i tu są super projekty Great Warowe. Co ty gadasz? Ja cię, można robić tego. Specjalne fortyfikacje, ale będziemy robić tego wojnę wyniszczenie z Kaiserem. Ale będzie wojna wyniszczenie z Kaiserem, będziemy się po keskach klepać. Dobra, tu widzę potencjał. A, wielka seria, francusko-polska, zaczynamy. A jeżeli zaczynamy od Francji, to myślę, że aż się prosi, żeby odpalić Joli Papon. Joli Papon, czyli hymn francuski o smażonej cebulce i że Austriacy nie zasługują na smażoną cebulkę, poważnie. Zaczynamy od drzewka politycznego, bo trzeba forsować naszych czerwonych Francuzów. Robimy takie zabezpieczenie, że jednak Kaiser by okazał się zbyt mocny i byśmy upali tą Francją, to zmienimy szybko priorytet i cel tej serii. Nie będzie seria z ziemi francuskiej do polskiej, tylko będzie seria syndykalistyczno-francuska i pójdziemy bić Kaisera z Kaiserreichu, syndykalistyczną Francją, żeby się zemścić. A ja to mam pomysły, geniusz zająca nie zna granic. Geniusz zająca nie zna granic. Ale głośniej ta cebulka, niech Austriacy Habsburgowie słyszą, że nie dostaną cebulki. Głośniej ta cebulka, bo musimy 3 sloty badawcze zapełnić teczkami, oczywiście. O, tu się coś wyklucza. Railway Construction Speed, infrastruktura Railway Construction. Nie no, infrastruktury to nie, ale możesz to na pewno dać. No to co mówiłem, no jeżeli chodzi o technologię, to nie wiem czemu oni się boją dodawać nowych technologii do tych wszystkich modów, w ogóle do wszystkich modów, już nie mówiąc o Great War'a. Czemu oni tak się boją? Nawet po to, żeby badać cokolwiek, żeby fabułka była, żeby coś się działo. To nie zrobią tego. No to ciekawe, technologia kolejowa, Supply Range Railway Construction, Supply Range się przyda, dawaj, badamy, 3 sloty badawcze. Plus 10 Research Speeda. Pokaż co my tutaj mamy, mamy cywilną ekonomię, więc to jest podstawka. A posiadamy pamięć z 1870, w sensie chęć zemsty, trzeba odzyskać Alzacyję od złych prusaków, kaiserów, teutonów, jednych, rekrutowalna populacja. Mamy rozwalony przemysł, nieproduktywny. I wydajność spada, niedużo, ale spada. Na początku to nie ma znaczenia. Tu jest problem, bo to jest 0,50 pp w plecy. Jak zwykle polityka francuska po Napoleonie się załamała i jest burdello. Republika, cesarstwo, znowu republika. Labhazant, stabilka plus 10 i mamy zamieszki szampaniowe w Szampanii. Pewnie syndykalistyczna czerwona partyzantka działa, którą chcemy wprowadzić do władzy. Chwilę sobie posiedziałem, poanalizowałem i chyba już wiem, co musimy zrobić, aby wprowadzić czerwonych do władzy. Jakie decyzje musimy podjąć, kroki. Obecnie mamy koalicję po prostu socjaldemokracji, stabilną większość. I to jest ciekawostka, że aby kontynuować rządzenie trzecią republiką naszą francuską, musimy mieć stabilną większość. Jeżeli nie będziemy mieli, nie będziemy mogli podejmować decyzji politycznych, ekonomicznych, nawet militarnych. Nie wiem, czy to się odnosi tylko do klikania decyzji nam zablokuje, czy drzewko nie będziemy mogli klikać, czy dosłownie cały kraj się sparaliżuje i nawet dywizjami nie będziemy mogli manewrować. To by było ciekawe, jakbyśmy mieli sparaliżowany parlament i nic dosłownie nie możemy robić, bo jest burdel w parlamencie. Do tego, aby doprowadzić do tej destabilizacji, zaczniemy od przemowy czerwonego przywódcy naszej czerwonej partii, niejakiego Jeana Jaurès'a. Jean Jaurès, dobre imię. Jean Jaurès. Jean Jaurès, który zapewni wsparcie naszej docelowej partii, dostanie 50 dodatkowych miejsc i to się będzie ładować, bo tu mamy ładującym się wybory.
Mamy ładujące się wybory w ciągu 2 tygodni i teraz nie wiem, czy my możemy jakoś opóźnić te wybory, żeby zdobyć sobie spokojną większość. Nie wiem, na przykład wojna z Niemcami, Kaiserem, prowadzenie stanu wojennego by troszeczkę przyspieszyła. Znaczy by opóźniła wybory właśnie i moglibyśmy sobie wprowadzić tą partię, którą byśmy chcieli do władzy. My nawet pierwszego celu narodowego nie zrobimy, a co dopiero mówić o opóźnieniu w wyborach, nie wiem, bo kolejne wybory są za 4 lata, więc tu pewnie będzie jakaś mechaniczka, żeby tych czerwonych prowadzić do władzy, także na razie to zostawmy. Tu w ogóle możemy się wycofać z Wadaja, jeżeli Wadaj byłby zbyt silny naszej francuskiej armii, to możemy się wycofać, ale myślę, że sobie poradzimy. Rozpocznij może od rozbudowy infrastruktury w Picardii, niech na szybko dobuduje infrastrukturę, a potem trzaskamy cywilki, przy okazji się podbije wydobycie. Flota się robi, dobrze, będziemy kręcić. Może nie bierzemy udziału w słynnym wyścigu zbrojen, marynarki między Wielką Brytanią, oni tu mają? Właśnie, mają. Wyścigu zbrojen między flotą brytyjską a kaiserową. Kurde, takimi Niemcami zagrać i rzucić wyzwanie Brytyjczykom na morzach. Może pójdziemy na Kaisera i zrobimy wielką flotę, żeby pokonać Brytyjczyków na morzach? To dopiero by było. Pokaż armię. Armii mamy dużo, 57 dywizji. Ale oczywiście mamy na start wojnę z Wadajem. No nie wiem, no to chyba nie będzie ten Wadaj problemem. Aha, francuscy generałowie. O jacie, już się zaczyna. Chociaż nie, no coś tutaj mamy. Coś tu mamy, jakiś generałów. Oni jeszcze nie wiedzą, że będą O, royalista, tego to raczej nie lubimy. Jeszcze nie wiedzą, że będą za kilka lat posyłać hordy swoich żołnierzy na niemieckie okopy. Oni jeszcze nie wiedzą. Mam generała, który będzie naszym głównym generałem, niejaki Maria Georges Demange. Nie wiem, czy tak się czyta imię i nazwisko tego francuskiego generała, ale podoba mi się ta specjalizacja do artylerii, ale my big guny porobimy, rozumiesz? Great War, projekty specjalne, wojna okopowa i big guny, ale będą nam działa kolejowe nawalać. Natomiast naszym głównym marszałkiem zostaje, no nie kto inny jak Ferdynand Foch, no musi zostać, zostać genialny strateg plus jeszcze generał artylerii. I myślę, że ci dwaj panowie zapewnią nam pierwsze wielkie zwycięstwo tej serii nad Wadajem. Ej, seria, nie wiem, czy mam się bać tego Wadaja, czy mam tu dywizję ściągać. Weźmiemy może dywizję od tego jakiegoś naszego papeta, który ma, nie wiem, jakieś graffiti na ścianie. Nie mam. A to jest A bo to jest nasz Wadaj, a to jest zły Wadaj! Tutaj jest biały napis, a tu jest... Dobra, nie wnikajmy, już jedną banicję dostaliśmy. A tak, myślę, że te 6 dywizji wystarczy, aby złych, wadajowych rzezimieszków pokonać. Wielka wojna naszych czasów. Przypominam o komentarzach do statystyk pod tym filmem, mucho importante, nawet zwykły komentarz pod czystą statystykę. Każdy komentarz dostanie serduszko, ale nie tym razem przypięty ode mnie, tylko klasycznie w lorowych seriach od kogoś mucho importante. W tym wypadku Ferdynand Foch będzie osobiście przypinał wam serduszka pod komentarzami, także kto by nie chciał dostać serduszka od Focha, francuskiego marszałka, który mam nadzieję potem nam pomoże, jak przejdziemy na Polskę i wyśle chociaż ochotników. Cała flota do Brześcia Litewskiego, zobaczymy, może jakieś desanty machniemy na w wyniku wybuchu wojny na Kilonie, żeby przejąć kanał kiloński i wpuścić Royal Navy na Bałtyk. Pokaż mi te projekty specjalne, bo możemy badać projekty lądowe. Wrzucimy tutaj speca Emilio Rimagerio, nie wiem, zakładam, że są postacie historyczne. Specjalista od artylerii, przydasz się Żbiczku, od razu zaczniemy Super Heavy Hotzweisera badać, a może zraszujemy francuskie czołgi, Renault, tu wszystko stoi przed nami otworem, bo jest drzewko, a z drzewka możemy wyciągnąć busty, które pewnie pozwolą nam sfokusować, stechować nas w danym kierunku. No flotą raczej się przejmować nie będziemy, jaka flota będzie, taka będzie. Kiedyś stary zając w tym momencie powiedziałby wam dziękuję za uwagę, widzimy się w następnym odcinku. Ale czasy starego zająca minęły, teraz czasy są nowego zająca na nowym kanale i dzisiaj robimy totalny Krieg z Wadajem. Także od razu odpauzowujemy i zobaczymy, czy nasza francuska armia poradzi sobie... Czemu oni mają 0 ataku? 1! O cholipka, ty. Dobrze, ja posiłki ściągam. Dobrze, my ściągamy posiłki do tego Wadaja, bo ten Wadaj może być naszym derwiszem. Co ty gadasz? 1 koń wadajski nas zatrzymuje. To niedobra jest. To bardzo niedobra jest. Jedwardzik niestety odszedł. No cóż, sprowadzam... W ogóle co to są za templatki? Co to są za templatki? O Jezus. O Jezus. Może sprowadzimy jakąś zwykłą piechoty trochę.
Daj trochę zwykłej piechoty, powiedzmy 4 dywizje. Tu na razie, tak jak mówiłem na początku, nic nie ma, nawet atryszyn nie ma, ale jak prowadzimy zbyt dużo dywizji, to może być problem. Posprowadzaj tu nasze jednostki, niech odłapią organizację i spróbujemy poatakować. Gdzieś w końcu ten 1-0 ataku ich zaboli. Ha, Great Warowa, przed Great Warowa doktryna. O jacie, to będzie piękna seria. Z ziemi francuskiej do Polski. Więcej dywizji! Rozgrzewka przed Great Warem! Tego bym chciał! Atak przez rzekę! No dobrze, on będzie się expił, prawda? Prawda, że będziesz się expić? Doświadczenie nabywać w wojnie okopowej. To nawet nie są piaski pustyni, to są... No dobra, są trochę piaski pustyni. Piaski wadajskie będą naszymi piaskami. Wy się nie śmiejcie, my mamy 800 dni, żeby pokonać tego Wadaja. Do wojny się wyrobimy. Kaiser mówił, że do świąt wrócą do wojny, do domu z wojny, a my mówimy, że do wojny skończymy tą wojnę. Wzmocniliśmy troszeczkę czerwonych. Nie wiem, te wybory się odbiły, te 14 dni minęło. Nie wiem, co to miało zmienić, bo nie było żadnego eventu, nic się nie zmieniło, ale straciliśmy większość, bo póki co dalej jesteśmy jako socjaldemokracja i ta socjaldemokracja straciła większość. 253 miejsca w parlamencie francuskim. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Zaczynasz rozgrywkę Francją, żeby bić się z Kaiserem, żeby dotrzeć do Polski, a pierwszy event o czym dostajesz? O wątku rzymiańskim. Jeden z naszych majorów został oskarżony o kolaborację na rzecz Cesarstwa Niemieckiego z mocnym wątkiem rzymiańskim. Został na szczęście oczyszczony z zarzutów, ale to jest jawny sygnał, nie odnośnie wątku rzymiańskiego, bo my gramy Francją, nas nie interesuje. To sprawa dziedzina Niemiec, natomiast... Przed chwilą jedna banicja była, zając, uspokój się. Natomiast to otwiera nam drogę do ścieżek politycznych. Nie wiem, czemu drzewko polityczne zaczyna się od tego, ale my idziemy... Wyczerwonych. Wsparcie komuny francuskiej, właściwie komuny paryskiej, nie? To będzie do tego się odnosić. Tu niby jest ścieżka, że może nawet Bonaparte sprowadzić, gdzieś tutaj było. Że nawet można królestwo odnowić Bonaparte, Orleanów, Bourbonów, ale my idziemy w czerwonych. Tak, zając sobie ubzdurał, idziemy w czerwonych. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Ty no, my utknęli w tym Wadaju, możemy sobie dominację powietrzną wrzucimy eksperta. Nie no, żartuję, to nawet lotnisk nie ma, nawet jakbyśmy mieli lotniska, to nie mamy samolotów. Także prolatycznie jest. Ej, ta mechaniczka parlamentu francuskiego jest bardziej rozbudowana niż mi by się mogło wydawać. Po pierwsze, musimy dbać też o lojalność i nastawienie poszczególnych partii wchodzących w skład tej koalicji, bo widzicie, że to jest koalicja 4 partii, o to, żeby pozostały nam przychylne. Jak widzicie tutaj ci niezależni czerwoni obecnie są już tak zdegustowani naszym rządem, że planują wyjść z tej koalicji. Do nas dobrze, może dołączą do tych bardziej opresyjnych czerwonych. Natomiast możemy, póki mamy jeszcze w miarę jakąś tam większość do przegłosowania, możemy przepchnąć ustawę o tym, żeby przeznaczyć większe środki dla naszych garnizonów w Maroku. Jak wiecie, historycznie będzie nas czekać kryzys w Agadirze. Kaiser będzie wystawiać na próbę francuską dominację w regionie, więc trzeba za wszelką cenę przeznaczyć raptem prawie 9 milionów franków, od tak. Nie wiem ile na dzisiaj by to było 9 milionów franków, jak ktoś chce się pobawić, to może znaleźć jakiś przelicznik, ile franków z 1910 to jest dzisiejszych złotówek, także 9 milionów franków leci, żeby zabezpieczyć więcej piasków pustyni. Totalny krik o piaski pustyni, wielka francuska ofensywa. Pierwsze działa kolejowe przetestujemy tutaj, tak. Dobra, dociera nasza piechota liniowa. No, planując serię z ziemi francuskiej do Polski, nie tego się spodziewałem, że głównym tematem będzie pierwszego odcinka to będzie francuski generał raptem zdoby napoleońskiej, piaski pustyni i Wadaj. Osmańska misja we Francji, dyplomatyczna, jeszcze nie wiedzą, że będziemy po przeciwnych stronach, natomiast bardziej niepokojące jest to, że mamy jakieś ruchy separatystyczne w Tunisie. Tunis ma własne mini drzewko, jako nasz papet będzie tutaj sobie siedział, będzie robił fabryczki, będzie dumnie wysyłał żołnierzy na front wielkiej wojny, tylko nie podoba mi się ten duch narodowy, który stabilkę im wyzeruje. Ej, great sukces! Z 0 i 1 ataku przy dosłaniu dywizji liniowych wskoczyliśmy nawet na 38 momentami ataku. Także powoli Wadaj kawaleria zacznie padać pod naporem francuskich bagnetów. Ledwo skończyliśmy przepychać ustawę w ledwo działającym francuskim parlamencie na trytytkę. Trzy głosy mamy na razie póki co zapewnione większości. O tym, żeby zwiększyć prezencję francuskich garnizonów w Maroku. Tymczasem sułtan marokański prosi Francję o pożyczkę. Także zapomnijcie o sprawdzaniu, ile to było 9 milionów franków na dzisiejsze. Teraz pytanie, ile to jest 100 milionów franków na dzisiejsze. Maroko stało się bankrutem i prosi Francję o pożyczkę. I moglibyśmy im dać tą pożyczkę, żeby poprawić relacje i tak dalej, zwiększyć swoje wpływy. Ale z drugiej strony
osłabienie Maroka jest naszym głównym celem. No, celem Francji teraz jest przejęcie tego Maroka i przejęcie go przed Niemcami. Nie wiem, czy to ma znaczenie przy nadchodzącym kryzysie, ale powiedzmy, że damy im te 100 milionów franków. Zbiją sobie troszeczkę kryzysy, my dostajemy polityka pała. To ciekawe, fizycznie nas to nic nie kosztuje. Myślę, że na Niemcy wilki nam rozkradną. Zajęliśmy stolicę Wadania! A, wielka wojna naszych czasów dobiegła końca! A, my w ogóle mieliśmy jakiś Wadaj Logistic. Co ty gadasz? Co ty mi teraz mówisz? Nie, cel narodowy skipnęło. Byśmy dostawali 3000 karabinów i atak na jedną infrastrukturę. No myślę, że myślę, że możemy to skipnąć. Myślałem, że po skończeniu tej wielkiej wojny naszych czasów będzie jakiś event, jakaś wielka parada, kolejny łuk triumfalny we Francji, 100 polityka pała w nagrodę, stabilka, war support. Nie. Dostaliśmy w zamian tego event o tym, że partyzantka lokalsów jest aktywna także w Czadzie, także debuffy, 3000 żołnierzy regularnej piechoty musi tam stacjonować non-stop, aby zapewnić prowincję jako tako funkcjonowanie. Komuna zrobiona i zaszły drastyczne zmiany w naszym parlamencie, bo teraz już oficjalnie gramy jako czerwoni i wyciągnęliśmy z większościowego rządu socjaldemokratów, tych niezależnych socjalistów, tworząc własną koalicję, więc teraz póki co gramy chyba przeciwko obecnemu rządowi, ale i tak swoją ilością miejsc w parlamencie doprowadziliśmy do destabilizacji totalnej i będziemy to kontynuować. W ogóle teraz dałem sobie sprawę, że te zamieszki w Szampanii dają wsparcie czerwonych 0,50, więc niech sobie siedzą. Tylko stabilkę to kradnie, ale póki co wspiera czerwonych. Także kolejny cel narodowy, jaki machniemy, to myślę, że wsparcie rynku pracy. Dokładnie. Aż sobie musiałem przetłumaczyć, co to znaczy bourgeois du travail. Wsparcie rynku pracy, political power 0,20, więcej czerwonych. Wreszcie demokracji, ale ważne czerwoni. Myślę, że zaczniemy od tego. O, i to jest fajne. Bo ja kamerkiem wam zasłaniam. To jest fajne, bo dostajemy powiadomienie, że nasza... Dobra, i tak będę zasłaniał kamerkiem, ale chodzi o to, że nasz puppet indochiński, który ma z nami połączone drzewko, robi pierwsze cele, które daje im bonusy. Pewnie potem może gdzieś nam będzie dawało bonusy, ale to jest fajne, miłe. Kurde, to jakieś ustawy się ładują, cholipka, mamy rozwalony parlament. No dobra, te ustawy nie przejmą, nie przejdą, nie ma dużych debuffów za to. Ale w każdym razie musimy, pierwsze chyba co zrobić, to zabezpieczyć sobie stabilną większość w parlamencie, potem zaczniemy robić jakieś tutaj fikuśne rzeczy. Nie wiem, czy chcemy się sfokusować na czołgusiach, na artylerii, może samoloty? No tu widzę dużo opcji, dużo możliwości. Trzeba też przemysł rozruszać, przynajmniej, że będziemy tankować Kaisera. I co więcej, musimy wygrać tą wojnę. My, jako Francja. I mam nadzieję, że nie będziemy walczyć tam do późnych lat, że szybko czmychniemy na Polskę i będziemy potem Polszą grać z ziemi francuskiej do Polski. Piękny francuski rynek pracy w Paryżu ustanowiony pod oczywiście egidą czerwonej gwiazdy, fajne bonusy daje. Teraz robimy niechętnie, ale sojusz z republikanami. A właściwie dostajemy też 120 political powera, ale wyciągniemy partię, która jest obecnie w tym rządzie socjaldemokratycznym do naszego czerwonego rządu. Radykalną, socjalistyczną partię przeciągniemy na naszą stronę. Ej, pytanie do ekspertów, bo ja się trochę gubię już. Czy my kiedykolwiek, znaczy kiedyś robiliśmy serię od Kebabiniego do Kebabiniego, ale czy my ją skończyliśmy? Mi się wydaje, że tam coś się wydarzyło, że my zaczęliśmy serię od Kebabiniego do Kebabiniego i my jej nigdy nie skończyliśmy. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę w komentarzach. Ale tu czeka jeszcze przed nami seria od Kebabiniego do Kebabiniego do zrobienia. Dobrze, sojusz z republikanami, mnóstwo polityka pała. Mamy z nimi sojusz i mamy już dużo głosów. My już osami kontrolujemy z siebie prawie 250, a żeby przepychać ustawy było nam potrzebne 250. Nie, mamy 248, także 2 głosy potrzebne. Jeszcze gdzieś tutaj pokręcimy, poszpącimy. I będziemy mieli stabilną, zabezpieczoną większość. Ale myślę, że jak na odcinek de facto wprowadzający do serii z ziemi francuskiej do polskiej, myślę, że na dzisiejsze nasze spotkanie wystarczy. Wielka wojna naszych czasów w Afryce wygrana. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przypominam o komentarzach. Jeszcze raz przypominam, że jak ktoś chce, może dołączyć do programów wspierających na YouTube, aby mieć dostęp do tych wszystkich benefitów i odcinków dla patronów. A ja dzisiaj wam podziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć, cześć.